nowego. Otwieramy coś, co kupiliśmy nowego, czyli maszynkę do mielenia mięsa z Lidla, marki własnej Lidla Silvercrest. Maszynka przerabia według pudełka kilogram mięsa na minutę, ma 3 krążki do wyciskania mięsa, 350 W pobiera i 3 lata gwarancji, bo teoretycznie można też robić nią jakieś ciastka. No i otwieramy. Tu już rozcięłam chwilę temu. Mamy pokrywę jakąś z góry. Kawałki do robienia ciastek. Przynajmniej ten kawałek. I coś takiego. Nie wiem, co to jest. A to do wyciskania ciastek. Wybieranie wzorku. Tu ta pokrywa. O, tędy. Chyba wrzuca się mięso do mielenia. Dwie końcówki. Miało być 3. Zobaczymy dalej. Są takie zolejowione jakieś. I nawet karton tutaj też się zolejowił. Takie niby metalowe, przez które będzie przechodzić mięso. O, jest trzecia końcówka założona. I ostrze. To niby ma być ostre. Ostrze założone. Taka pałka, chyba do wciskania mięsa, tak, do upychania. Tak. Instrukcja, zaraz ją obejrzymy. A, o myszki zaczepione. Potem jest maszynka, coś jeszcze jest. Jakieś takie... A, to do mięsa, coś do kiełbasek. Do kiełbasek takie coś. Instrukcji. Oczywiście pierwsze nie po polsku. Szukamy polskiego. Jest wskazówki. Nie zostawiać bez nadzoru. Składanie maszynki. A przed pierwszym użyciem zdjąć folię ochronną z pola przycisków. Dobra, nie wiem, czy trafiło mi się jakieś... Już ktoś oglądał to, czy co, ale folii to ja nie widzę. Jest takie śliskie, ale nijak nie idzie tego oderwać. Wszystkie akcesoria są powleczone cienką warstwą oleju zabezpieczające przed korozją, dlatego przy pierwszym użyciu należy starannie oczyścić wszystkie części zgodnie z instrukcją, fragmentem czyszczenia. Po użyciu natrzyj wszystkie elementy metalowe niewielką ilością oleju spożywczego. I jak to się składa? Rozłóż boczną klapkę, znajdziesz tam rysunki przedstawiające kolejne składania. O, mamy! Należy pamiętać, że nie dla wszystkich nasadek wymagane są nóż krzyżowy oraz sprężyna lub nóż tarczycowy z otworami do kiełbas.
Natrzyj olejem spożywczym wszystkie metalowe elementy. Włóż ślimak. Ślimak to zakręcone. Do nasadki. Czyli tej części. Tam już ślimak mamy akurat włożony. Następnie włóż sprężynę, nóż krzyżowy i nasadka, tak? Ta siateczka. Nóż tarczowy z otworami. Tak? Są nasadki do pasztecików, do ciastek kruchych, czyli ogólnie jak to stoi tak. To stoi tak, bo jednak przyciski na górze. Tu mamy te dziurki. To tak na szybkiego, żeby sprawdzić tylko. Montujemy. Jak to montujemy? To jest taki znaczek kłódki. Aha, dobra. Tutaj mamy taką kłódeczkę. I ta kłódeczka musi się z tą kłódką otwartą stykać. Wtedy da radę wcisnąć. O, jest wpasowo. I do góry. I zrobiło stryk. Wtedy dokładamy to. I powinno nam działać, jak podłączymy. I tym dopychamy mięso. Na dniach spróbuję, to jak tylko kupię jakieś mięso do mielenia. I według instrukcji mamy tu kilka możliwości. Tu jest typu mielenie mięsa na jakieś gołąbki, coś takiego. Tu lasagna. Tu na jakieś burgery. To jest końcówka na kiełbaski. Tu nie wiem, co to jest, jakieś krokieciki. Kibbe, nie pisze po polsku. Nie pisze. I to na biszkopciki. Ciekawe, czy jest tu jakiś przepis na biszkopty z tego. I zaraz sprawdzę z ciekawości jeszcze. Wyrób ciastek kruchych. Coś jest. Po przygotowaniu według własnego przepisu. Aha. Przechowane. Kabel można przechowywać, zawiązując z tyłu. Już sprawdzę, gdzie to. Aha, na tym. I tu ma się jakoś wpasować. Dobra, teraz mam tu przymocowane, to już nie będę. A, to się teoretycznie powinno wmieścić. No i tyle. I trzeba będzie poszukać przepisu na ciasteczka i kupić też jakieś mięso do mielenia, do spróbowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.